Siema, tu Wahacz. Obecne wcielenie Toyoty RAV4 jest już sporo na rynku, bo od 2019 roku. Na przykładzie trochę podostrzonego egzemplarza w wersji GR Sport sprawdźmy, czy wciąż warto się tym modelem zainteresować. Do jazdy dostałem wariant z hybrydą plug-in. GR Sport z zewnątrz oznacza w przypadku RAV4 głównie modyfikację kolorystyki, bo nie dostajemy tutaj żadnego wyraźniej zmieniającego zderzaki pakietu stylistycznego, chociaż przyznam, ten tylny ma faktycznie trochę bardziej rasowy projekt z dyfuzorem. Głównie jednak jakieś listwy, które w innych odmianach są chromowane, tutaj zostały przyciemnione, co nadaje całości groźniejszego charakteru. Ciemne są również 19-calowe felgi aluminiowe, które jednak nie zostały powiększone względem pozostałych, bogatszych wersji testowanej Toyoty. GR Sport jest drugą od góry najdroższą odmianą w cenniku, gdzie do dobrego poziomu wyposażenia funkcjonalnego dochodzą sportowe akcenty, ale rezygnując z nich, wybrać można jeszcze droższy Style, gdzie wbrew nazwie stylistyka zeszła na dalszy plan. Dostaje się za to takie elementy jak szklany dach czy wyświetlacz przezierny. W GR Sport okna dachowego nie ma, jest on za to zawsze malowany na czarno, przy czym to akurat nie jest dodatek zarezerwowany tylko dla tej wersji. Pakiet stylistyczny, przyznam, działa całkiem nieźle, bo RAV4 na rynku jest już od kilku lat i pomimo swojej całkiem wyrazistej i kanciastej sylwetki, przez ten okres i swoją popularność zdążyło się już opatrzeć, a dzięki GR Sport trochę bardziej się ono jednak wyróżnia. Lakier metalik nie wymaga w testowanej wersji dopłaty. W kabinie GR Sport również powoduje przyciemnienie elementów, które w innych odmianach są jaśniejsze i srebrne, np. okolic uchwytów na drzwiach czy obwódki tunelu środkowego. Bez względu na wersję, projekt kokpitu jest prosty i taki trochę siermiężny, bym powiedział, w porównaniu chociażby z nowszymi modelami Toyoty, ale nie powiedziałbym też, że brzydki. Wypada dobrze pod kątem ergonomii. Zanim ten temat rozwinę, wspomnę jeszcze o jednym elemencie modyfikowanym przez GR Sport, którym są fotele. Ich budowa się nie zmienia, ale wykończenie już tak, bo dostajemy spore fragmenty pokryte zamszem. Fotele są ogólnie umiarkowanie miękkie, mało wyraźnie wyprofilowane, niczym specjalnym się nie wyróżniają, ale do relaksujących podróży, też tych dłuższych, są moim zdaniem ok. Stwierdzenie o dobrej ergonomii oparłem chociażby o panel klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny, z ogromnymi pokrętłami, też bardzo przejrzystym projektem, nie trzeba po żadną z funkcji zaglądać do menu. Taką samą filozofię spotkać można poniżej, gdzie mamy sekcję do sterowania pracą układu hybrydowego, też hamulca postojowego. Dalej znajduje się indukcyjna mata do ładowania, złącze 12V, a także USB-A. Kolejne dwa USB, tym razem w standardzie C, są w podłokietniku. Kolejne dwa USB-C są z tyłu, więc w RAV4 mamy kompleksowe podejście do ładowania urządzeń. Na kierownicy królują również zwykłe przyciski, dodatkowo są one logicznie rozmieszczone. Na dole po obu stronach mamy obsługę systemu audio, na górze z prawej strony steruje się asystentami bezpieczeństwa, a z lewej strony mamy obsługę komputera oraz telefonu. Z lewej strony od kierownicy mamy również fizyczne przyciski i to wszystko powoduje, że w tych podstawowych czynnościach związanych z obsługą samochodu testowany model jest bardzo przystępny, chociaż też przyznam, że projekt niektórych z tych przycisków powoduje, że również z tego powodu użyłem słowa siermiężny, oceniając wnętrze. Co nie jest jakimś realnie użytkowo problemem, no ale fakt zostaje, że w gronie samochodów za ponad 200 000 złotych można spotkać bardziej wysublimowane pod tym kątem propozycje. Zegary w RAV4 są aktualnie zawsze elektroniczne, mamy wyświetlacz 12,3 cala i kilka kompozycji, które można sobie dostrajać i płynnie się pomiędzy nimi przełączać. Jest to ciekawy koncept, gdy się przyciśnie przycisk OK dłużej, to można modyfikować w każdej kompozycji, co będzie się wyświetlało z prawej strony, na środku, a także z lewej strony. Szkoda tylko, że na środku nie można umieścić komputera podróżnego, ponieważ poza wskazaniami asystentów bezpieczeństwa, wejściem do ustawień i komunikatami awaryjnymi nie ma nic i trochę jest to marnotrawienie przestrzeni. No ale fakt zostaje, że wszystkie te istotne rzeczy związane z działaniem samochodu można sobie w bocznych tarczach umieścić i później pomiędzy nimi się przełączać. Mamy także ustawienia, które było widać i po ich wybraniu jest aż nadspodziewanie dużo tych ustawień, chociażby asystenci bezpieczeństwa są. Można tutaj wyłączyć asystenta prędkości albo wejść głębiej i mamy tam kwestie związane z ładowaniem albo sterowaniem klapą bagażnika. Moim zdaniem tak rozbudowane ustawienia lepiej odnalazłyby się na środkowym ekranie. I co ciekawe, ustawienia na nim też są, tylko inne, to znaczy można sobie na przykład dostroić działanie świateł,
albo centralnego zamka i zupełnie nie rozumiem, czemu to zostało tak rozdzielone. Nie można było tutaj dodać kilku kategorii i wszystkim z jednego miejsca sterować. Byłoby to moim zdaniem zdecydowanie wygodniejsze. Poza tym może też dostrajać takie standardowe rzeczy związane z systemem audio czy wyświetlaczem. Całkiem nieźle jest to wszystko zaprojektowane pod kątem podziału na kategorie, podziału tego ekranu też, gdy się wejdzie głębiej. Z lewej strony mamy panel skrótów do najważniejszych modułów, m.in. nawigacji, której jednak w testowanym egzemplarzu nie było zainstalowanej, aktywowanej, więc nie pokażę jak działa, ale jest system audio, telefon, taki standard. Szkoda, że nawet gdyby ta nawigacja była, to nie ma żadnej możliwości podziału ekranu pomiędzy różne funkcje, więc pod tym kątem ta przestrzeń nie jest optymalnie zagospodarowana, zwłaszcza to widać, się wybierze swoje źródło dźwięku i wtedy sytuacja wygląda tak, część ekranu jest po prostu pusta. No minusów zaliczyłbym też brak bezprzewodowego Android Auto. Apple CarPlay jest bezprzewodowy, Android Auto nie, więc ogólnie ten system w formie, w jakiej go dostałem, wypada biednie, ale też ma potencjał, bo interfejs jest przejrzysty, szybko działa, więc kilka poprawek i nie byłoby już źle. Wracając jeszcze na chwilę do zegarów, wspomnę, że w jednej z kategorii menu można modyfikować ich wygląd albo zmieniać ogólną charakterystykę, jak będą się prezentowały, układ, można także dostrajać styl, jak również sporo rzeczy związanych z prezentacją już poszczególnych informacji, więc pod tym kątem jest ok, że można sobie bardzo precyzyjnie wszystko ustawić. Ponad 200 000 złotych, o których wspominałem, oznacza w przypadku odmiany GR Sport z hybrydą plug-in kwotę dokładnie 270 900 zł, która aktualnie promocyjnie obniżona jest do 241 200 zł. W azjatyckim stylu Toyota różnicuje wyposażenie samochodu predefiniowanymi poziomami, do których nie można nic pojedynczo dokupywać i poziomy są 4. Nawet bazowe Dynamic jest moim zdaniem w pełni zjadliwe, bo dostaje się w nim podgrzewane fotele, pokazywane ekrany w kabinie, dostęp bezkluczykowy, kamerę cofania z czujnikami parkowania, światło LED czy adaptacyjny tempomat wraz z większością innych przewidzianych do tego modelu asystentów bezpieczeństwa, więc jest naprawdę ok. Jedynym dziwnym brakiem, który znalazł się na liście, jest absencja informacji o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy i myślałem, że w autach na tej półce cenowej takie przypadki nie będą na liście wyposażenia kuszącego do zapłacenia więcej. Odkładając tę bardziej ciekawostkę na bok, wyposażenie Dynamic jest naprawdę ok, zwłaszcza, że RAV4 postrzegam bardziej jako auto, które po prostu się użytkuje, a nie kupuje dla lansu i bajerów. Idąc wyżej w cenniku, dostaje się rzeczy, które bardziej po prostu miło jest mieć, ale można też bez nich przeżyć, bo w drugim od dołu Selection, droższym o 14 600 zł, dochodzą chociażby kamery 360 stopni, podgrzewana kierownica, skóra syntetyczna na fotelach, czy dodatkowe systemy bezpieczeństwa, jak monitoring ruchu poprzecznego. Mamy tam także elektroniczne lusterko wewnętrzne, które ma dobrą jakość, przy czym spotkałem się z rozwiązaniami tego typu oferującymi jeszcze wyższą rozdzielczość. Tutaj nie ma się jednak czego za bardzo czepiać, ponieważ obraz jest odpowiednio klarowny i na przykład podczas jazdy na drogach wielopasmowych brak zasłaniania widoku przez słupki samochodu pozwala dostrzec więcej po bokach. Za to przy pomocy elektroniki znacznie ciężej jest ocenić odległość, np. dojeżdżając do ściany, więc dobrze, że można te rozwiązania łatwo przełączać i ten dodatek jest nieinwazyjny bez względu na preferencje. Wracając do półek wyposażeniowych, to będące na szczycie cennika GR Sport i Style to już typowe propozycje dla osób, które aż tak na pieniądze nie zwracają uwagi i chcą mieć fajniejsze auto. W GR Sport za sprawą dodatków stylistycznych, a w Style dla wspomnianego szklanego dachu, ale też wentylacji foteli z wykończeniem już naturalną skórą. Cenę samochodu wyraźnie podwyższa też układ hybrydowy plug-in, bo wybierając zwykłą hybrydę mówimy o kwotach niższych o nawet 37 000 zł. W zależności od wersji różnice są inne, a model ten ogólnie startuje od 176 100 zł przy uwzględnieniu aktualnych promocji. Czy zatem warto do hybrydy plug-in dopłacać? RAV4 bez możliwości ładowania z gniazdka nie testowałem, więc nie będę tutaj próbował jakichś porównań i powiem po prostu, jakie wrażenie robi ten układ napędowy. Gdy akumulatory są w pełni naładowane, to omawianym modelem mogłem przejechać przy temperaturach około 10 stopni na plusie, tylko w trybie elektrycznym około 70 km, co jest zbliżone do deklaracji producenta mówiącej o 75 km.
Taki zasięg gwarantują akumulatory o pojemności 18,1 kWh, co nie jest jakąś rekordową wartością jak na hybrydy plug-in w większych SUV-ach, ale moim zdaniem wciąż wystarczającą, aby przy robieniu na co dzień krótszych dystansów, jakichś dojazdów do pracy czy kręceniu się po mieście, nie musieć wybudzać silnika benzynowego. Co ciekawe, nie dzieje się to nawet przy maksymalnym deptaniu pedału gazu, wystarczy przyciskiem na tunelu środkowym wybrać tryb EV i wtedy samochód będzie przyspieszał, co prawda trochę bardziej ospale, ale wciąż tylko na prądzie i działa to nawet przy prędkościach autostradowych, co przyznam było dla mnie ciekawe, bo standardem dla hybryd plug-in jest jednak wymuszanie wkroczenia do akcji silnika spalinowego przy maksymalnym przyspieszaniu. W przypadku RAV4 tym silnikiem spalinowym jest słusznych rozmiarów 2,5-litrowa benzyna i gdy ustawi się, że może ona ingerować, to samochód tak przyspieszy od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Układ zapewnia napęd na 4 koła, łącznie generuje moc 306 koni mechanicznych i dynamika jest tutaj naprawdę konkretna i nawet w testowanej wersji GR auto nie zdradza z zewnątrz, że może oferować aż takie osiągi. Nie trzeba się jednak starać i wchodzić w tryb sportowy, aby RAV4 plug-in było odpowiednio zrywne. Gdy w akumulatorach jest więcej energii, to silnik elektryczny dopiero od okolic 100 km na godzinę robi się wyraźnie słabszy, ale w warunkach miejskich czy zwykłych dróg poza miastem pozwala na bezproblemowe, sprawne podróżowanie. Gdy zasięg elektryczny spadnie do zera, to samochód zaczyna zachowywać się jak zwykła hybryda, ale wtedy elektryfikacja też wspomaga przyspieszanie, bo po wciśnięciu gazu czuje się szybką reakcję, zanim dopiero benzyna wkręci się na obroty i pozytywnie wpływa to, przyznam, na pewność, np. podczas wyprzedzania. Przy pozamiejskich prędkościach tylko na prądzie podróżować można głównie podczas utrzymywania lub wytracania prędkości, bo nawet lekkie wciśnięcie gazu skutkuje wybudzeniem spalinowca. W mieście jest lepiej i chociaż wciąż układ nie jest tak zaprogramowany, aby możliwie długo przyspieszać w trybie elektrycznym, to do tych 20-30 km na godzinę jest to możliwe. Dodatkowo dochodzi toczenie się w korkach czy jakieś manewrowanie na osiedlowych ulicach, więc wtedy nawet bez podpinania do ładowania można zalety hybrydy docenić i w Warszawie RAV4 spalało mi średnio 6,5 litra na 100 km przy wyładowanych akumulatorach. Na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem zużycie na poziomie 5,5 litra, a na drogach ekspresowych rosło ono do 7 litrów. 2,5-litrowa benzyna ma bardzo dobrą kulturę pracy. Jako że mamy tutaj silnik 4-cylindrowy, to nie ma problemów z jakimiś nadmiernymi wibracjami czy warkotem, a też nawet względem mniejszych jednostek tego typu dźwięk zdaje się być przyjemniejszy dla ucha. Nie ma w sobie żadnych sportowych nut, ale jest jakby trochę bardziej dostojny i to wypada ok w sytuacjach, gdy chociażby okresowo komputer trzyma benzynę na podwyższonych obrotach, aby doładować akumulator. Silnikowi zdarzają się również sytuacje utrzymywania jednostajnych obrotów podczas przyspieszania, ponieważ w RAV4 zastosowano bezstopniową przekładnię ECVT, gdzie obroty nie są aż tak powiązane z prędkością. Nie jestem zwolennikiem monotonnego dźwięku, który się wtedy pojawia, ale dzięki kulturze pracy silnika nie jest to jakiś wielki problem, no i przede wszystkim jeśli przyspiesza się ostrzej, to dzięki dynamice układu proces ten i tak zakończy się na tyle szybko, że dźwięk nie zdąży bardziej zwrócić uwagę. Podczas umiarkowanego przyspieszania benzyna nie pracuje na zbyt wysokich obrotach, więc też jest ok. I nawet przeciwnicy CVT nie powinni mieć tutaj za bardzo podstaw do narzekania, a zastosowanie takiej przekładni pozwoliło z kolei na uzyskanie bardzo dobrej płynności. Abstrahując już od wspomagania silnika elektrycznego, to w RAV4, obojętnie czy przyspiesza się mocniej czy słabiej, nie zdarzają się jakieś szarpnięcia czy inne problemy z płynnością. RAV4 nie ma też jakiegoś bardzo wyczulonego pedału gazu na ustawieniach normalnych, to też na tę płynność wpływa. Samochód ładować można wyłącznie prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego i ładowarka pokładowa obsługuje do 6,6 kW, czyli od 0 do 100%. Samochód, korzystając z pełnej mocy za sprawą np. wallboxa, można naładować w około 2,5 godziny. Ze zwykłego gniazdka w domu ładowanie przez noc powinno wystarczyć, zatem mamy tutaj do czynienia z rozsądnymi parametrami, które jednak niczym jak na współczesne hybrydy plug-in się nie wyróżniają. Całościowo RAV4 z testowanym układem napędowym wypada naprawdę pozytywnie. Pod kątem zasięgu czy mocy silnika elektrycznego nie ma się do czego przyczepić, więc podejmując decyzję, co ma się znaleźć pod maską tego modelu, kluczowym kryterium będzie dla wielu osób zapewne cena, bo jednak dopłata do plugina jest duża. Gdyby ktoś w związku z tym zdecydował
się na zwykłą hybrydę 222 konie mechaniczne z napędem na 4 koła i w wersji Executive, to taki rozsądny egzemplarz, może mieć także 2692 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu, a także 30% wykupie końcowym. Dodatkowo wpisując wagę do zamówienia na stronie Wahacz Free można mieć darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Bez względu na to, z jakim układem napędowym zestawi się odmianę GR Sport, dostaje się w niej lekko usztywnione zawieszenie. Nie miałem jak sprawdzić, w jakim stopniu jest ono inne względem standardowego, wciąż jednak nie powiedziałbym, że RAV4 jest jakimś twardym SUV-em. Na pewno mają w tym udział też koła, bo przy 19-calowych felgach wciąż dostaje się dosyć balonowe opony, ale zawieszenie również jest tutaj zdecydowanie neutralnie zestrojone i dla mnie jest to zaleta, bo w RAV4 nie czułem sportowych aspiracji nawet pomimo dużej mocy, a dosyć miękkie radzenie sobie na nierównościach sprawdza się podczas np. dłuższych podróży. Jednocześnie auto nie jest przesadnie miękkie i w konsekwencji bujające się. Układ kierowniczy jest zaprojektowany w podobnym stylu co zawieszenie, co oznacza wygładzone reakcje na ruchy kierownicą, ale bez jakichś nieprzyjemnych opóźnień. Całościowo testowana Toyota jest powiedzmy przezroczysta podczas jazdy pozamiejskiej i do bezstresowego dotarcia do celu nadaje się bez zarzutu. Samochód przezroczysty może być także, gdy popatrzy się na obraz z kamer 360 stopni, ponieważ pod wpływem ruchu pojazdu system generuje, co powinno znaleźć się pod nadwoziem. Jest to trochę bajer, co istotniejsze, kamery oferują dobrą jakość. Widoczność ze względu na regularne kształty nadwozia i odpowiednich rozmiarów szyby jest ok i największym problemem gdzieś na parkingach była dla mnie kiepska zwrotność, bo RAV4 ma sporą średnicę zawracania, jak na wcale nie takie ogromne nadwozie, bo mamy tutaj do czynienia z długością 460 cm oraz szerokością 185 cm. Dekoracyjnego oświetlenia we wnętrzu testowanego modelu trochę jest, ale pełni ono bardziej rolę funkcjonalną, ponieważ podświetlone mamy półki na desce rozdzielczej, przestrzeni na nogi, tego nie widać w kamerze, czy schowek na tunelu środkowym. Nie ma żadnych na przykład jakichś bajeranckich LEDowych listew. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, taki bardzo chłodny biały, a te dodatkowe dekoracyjne niezmiennie podświetlone są na kolor niebieski. Więc mamy tutaj stonowany styl podświetlenia, ale też czytelny, chociażby dlatego, że wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się źródła światła. Z przodu RAV4 obecne są w pełni LEDowe światła, z najbardziej wyróżniającymi się moim zdaniem pod kątem stylistycznym z całego nadwozia tego samochodu segmentami do jazdy dziennej. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach również są diody. Z tyłu można je spotkać w światłach pozycyjnych, które mają kształt nawiązujący trochę do przednich, ale jednak prostszy, stąd moje stwierdzenie o najciekawszych światłach na froncie. Niestety kierunkowskazy są w tej części nadwozia żarówkowe, a ogólnie oświetlenie testowanej Toyoty ma neutralny projekt. RAV4 projektem swojego oświetlenia, czy to w środku, czy na zewnątrz, zatem za bardzo się nie wyróżnia. Technologicznie niestety też nie, ponieważ dostajemy w tym modelu zwykłe LEDy bez żadnych adaptacyjnych funkcji i w tej cenie jest to rozczarowujące. Światła oparte są jednak o soczewki, więc precyzja odcinania obszaru jasnego od ciemnego jest dobra. Mamy też niezłą moc świecenia, więc jak na statyczne LEDy wypadają one ok. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam jeszcze taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową sytuacja wygląda podobnie i nawet bardziej się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niezbyt dużym stopniu wystający. W drugim rzędzie znalazł się rozkładany podłokietnik, a także możliwość regulacji kąta pochylenia oparć, w niewielkim stopniu co prawda, no ale jednak jest. Pojemność bagażnika RAV4 Plug-in to 520 litrów, o 60 litrów mniej niż w przypadku zwykłych hybryd tego modelu. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, ogromnych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to na lewej ściance nie ma nic, a na prawej mamy dwa gniazda, dzięki którym można sobie coś naładować, 12V oraz 230V. W testowanym egzemplarzu znalazła się taka akcesoryjna gumowa mata, a pod podłogą jest jeszcze schowek. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie do dyspozycji dostaje się 1168 litrów oraz płaską podłogę. Podsumowując, Toyota RAV4 to samochód, który nie wzbudza zbyt wielkich emocji podczas użytkowania, ale zarazem trudno się do niego przyczepić z jakiegoś bardziej zdroworozsądkowego powodu, bo ma przestronne wnętrze, przyjemnie się nim jeździ i oferuje prostą obsługę.
Jednocześnie jest to auto, po którym widać już trochę wiek, dlatego jeśli ktoś nie ma ciśnienia na szybki zakup, może rozważyć poczekanie kilku miesięcy, aby zobaczyć, co zaoferuje nowa generacja, która powinna zostać zaprezentowana w drugiej połowie 2025 roku i na pewno przyniesie odświeżone rozwiązania na pokładzie. Jeśli ktoś nie chce jednak tyle czekać, to wybierając aktualne wcielenie dostanie SUV-a, który wciąż bezproblemowo daje sobie radę. I to wszystko, co przygotowałem o RAV4. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o CarList polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!